Dzień dobry Wam. Witam Was serdecznie. Hejka, hejka i te sprawy. Święta i po świętach. A jak po świętach, to styczeń. Prawie styczeń. Aczkolwiek jeszcze troszeczkę nam zostało do tego stycznia. Ale tuż za rogiem czai się styczeń. A jak styczeń? Z czym Wam się kojarzy styczeń? W moim przypadku styczeń jest to miesiąc, w którym kluczowy miesiąc, w którym pozyskuje się drewno księżycowe. Czym jest drewno księżycowe? Do czego się je stosuje? Zaraz sobie opowiemy. Drewno księżycowe. Z czym to się je? Do czego może być przydatne to drewno? Drewno księżycowe ma wiele zastosowań. Wiedzieli o tym nasi przodkowie, budowniczowie domów z drewna, domów, okrętów. Wszystko, co było wybudowane, stworzone przez człowieka z drewna w dawnych czasach, w większości do tych celów wykorzystywano właśnie drewno księżycowe. Ze względu na to, jakie ma swoje właściwości i wartości, tak? Drewna w stosunku do zwykłego drewna pozyskiwanego obecnie przez przemysł drzewny. W obecnych czasach nie przykładamy, człowiek został pozbawiony pewnej wiedzy, która pozwala na budowanie z takiego drewna, czyli konstrukcji drewnianych, a to tylko dlatego, ponieważ koncerny chemiczne, czyli te wszystkie produkujące kleje, zaprawy, sztuczne jakieś tam suporki, sztuczne materiały budowlane, no to jest bardzo duże lobby, więc tutaj możemy oczekiwać parcia w kierunku właśnie tych technologii, które w tej chwili są stosowane ogólnie w większości krajów, tak, w większości części świata, bo nie powiem, że wszędzie. I teraz tak, wraz ze wzrostem zastosowania tego typu materiałów budowlanych, jak powiedziałem wcześniej, pochodzenia chemicznego, pochodzenia syntetycznego, wytworzyło się również przy tym ubocznie, a ewentualnie specjalnie wytworzył się również tak zwany przemysł farmakologiczny, ponieważ materiały obecnie stosowane, no zwłaszcza nawet tutaj w Polsce, tak, to już nie ma niestety Polski drewnianej, jest Polska murowana, jak to mówią, ale do czego pnę? Chodzi o to, iż materiały te powodują alergię na samą chemię zastosowaną w tych materiałach, czy tam w tych fabrykatach, alergię, która
atakuje coraz to większą populację, tak? Alergie, grzyby, wszelkiego rodzaju tego typu rzeczy, tego typu patologii niestety, na szczęście nie mamy w domach budowanych metodą właśnie tradycyjną, drewnianą, tak? Czyli drewnianych domów, starych domów, drewnianych domów. Ja tutaj nie mówię jako teoretyk, ponieważ w swoim przypadku mieszkam w domu w technologii całkowicie wybudowanym w technologii całkowicie z drewna, tak? Ponieważ mój dom jest domem budowanym w 1886, ewentualnie gdzieś 1880 lata, gdzie jeszcze w tych czasach ludzie mieli wiedzę, w jaki sposób budować takie domy, z jakiego materiału, i to się przełożyło na to, że ten dom jest nadal domem, który można używać, jest aktualnie używany mimo swojego wieku. Tak więc, tak jak powiedziałem wcześniej, tego typu domy są jak najbardziej dla nas, dla ludzi, są przyjazne. Wracając do tematu drewna księżycowego, jego pozyskania, chciałbym powiedzieć kilka takich najistotniejszych faktów, które przemawiają za tym, aby jak najbardziej próbować przynajmniej używać tego typu materiały do kolejnych budowli, czyli do budowli na następne pokolenia, dla następnych pokoleń. A więc pierwszą taką podstawową zaletą drewna księżycowego jest to, że drewno księżycowe nie jest podatne na wszelkiego rodzaju robactwo. Czyli korniki, mrówki również, te drzewne caterpillary tak zwane, co daje nam atut plus w postaci tego, że konstrukcje, które robimy z takiego drewna, będą służyły bardzo, bardzo długo bez zabezpieczeń, czyli bez dodatkowej chemii, która jak wiemy, no nie zawsze jest dla nas człowieka przyjazna, tak? W większości, właśnie tak jak powiedziałem wcześniej, powoduje wszelkiego rodzaju patologie w postaci alergii, zwłaszcza u dzieci, które no, w tej chwili rodzą się dzieci coraz to słabsze odpornościowo, ze względu na to całą politykę, jaką mamy. Nie mogę tutaj mówić oficjalnie, bo wiadomo, ale myślę, że wiecie co chcę wam przekazać w podświadomości. A więc tak, odporność na wszelkiego rodzaju grzyby, owady, pasożyty, korniki i tym podobne rzeczy. Drugą zasadniczą cechą tego drewna księżycowego jest jego ognioodporność, czyli podwyższona odporność na oddziaływanie ognia. I tutaj błędem jest, że wszyscy, którzy podchodzą do budownictwa, to też miało swój cel, bo chciano wyeliminować jakby z budownictwa drewno, które jest tak naprawdę jedynym materiałem ekologicznym, które nie zostawia po sobie żadnego zanieczyszczenia. Drewno całkowicie
nawet jeżeli rozbieramy taki dom, ono ulega rozkładowi, całkowitemu rozkładowi. Ewentualnie można go również spalić, co nie jest tutaj niczym złym, wręcz przeciwnie, ponieważ po spaleniu takie drewno użyźnia z powrotem glebę, tak? Czyli ten popiół rozsypując go gdzieś tam w lesie, on ożyźnia glebę, która znowu dostarcza składników następnym drzewom do ich tutaj porostu, tak? Czyli tutaj pokrótce omówiłem, powiedziałem właściwie, zaznaczyłem dwa czynniki, które wpływają na to, że na cechy, pozytywne cechy drewna księżycowego. Trzecim takim podstawowym czynnikiem jest to, że to drewno jest jakby odporniejsze na działania zewnętrzne, atmosferyczne. Widzicie, tak jak powiedziałem wcześniej, mój dom stoi od 1880 roku, tak? I on sobie dalej stoi, tak? Dalej sobie na szczęście stoi. Nic go tutaj ani robactwo, ani jakieś inne czynniki nie ruszają, typu wiatry, huragany, wiadomo. Drewno jest bardzo takim materiałem elastycznym. Czyli jest dużo bardziej elastyczne, dostosowuje się, ono pracuje, ale za to jest też materiałem dużo bardziej odpornym na takie czynniki jak właśnie huragany, wiatry i tym podobne rzeczy. Więc konstrukcje budowane właśnie z drewna takiego, nawet zwykłego, nie mówiąc już o księżycowym, one są dużo bardziej wytrzymalsze niż konstrukcje betonowe czy tam żelbetonowe, ponieważ no, żelbeton on ma wytrzymałość do pewnego momentu, tak? A później trzask, prask i do widzenia. Tak samo jak te słupy takie kiedyś, które były robione w Polsce żelbetonowe. One były dobre do pewnego momentu, a później łamały się jak zapałeczki. Tak samo jest tutaj właśnie z tym w przypadku budownictwa tego właśnie nowoczesnego, tak, czy tam żelbetonowego. W przypadku drewna, słupy drewniane, stare słupy drewniane, one mają dużo większą odporność właśnie na czynniki typu wiatr, mróz, temperatura, niż właśnie sam beton, tak? Także tutaj też jest jakiś tam dodatkowy atut w kierunku drewna. Zobaczcie, nikt nie wykonuje instrumentów z samego, nie wiem, z betonu, o właśnie, z betonu, czy tam z jakichś tam, no z plastiku to już tam próbują robić, ale czy to brzmienie właśnie tych instrumentów plastikowych, czy tam z jakichś sztucznych tworzyw, ono jest takie idealne? Nie wiem, nie jestem muzykiem, ale myślę, że muzycy jednak starają się docierać do instrumentów wysokiej klasy, które właśnie są wykonane z drewna, głównie właśnie z drewna księżycowego. Te najdroższe instrumenty, one właśnie są wykonywane w technologii drewnianej, z drewna i właśnie z drewna księżycowego, ze względu na swoje brzmienie później. Także myślę, mam tutaj pewnie na kanale kilka osób, co najmniej kilkanaście osób, które muzykują i myślę, że mogłyby tutaj się w tym temacie dużo dogłębniej wypowiedzieć niż ja, jeśli chodzi o brzmienie, o dźwięk i tym podobne atuty świadczące właśnie za tym, aby wykonywać instrumenty właśnie z drewna księżycowego. Kolejnym atutem drewna księżycowego jest
to, o czym pewnie niewiele osób wie, ale jest właśnie dźwiękochłonność, czyli to by się nam pokrywało z tym, co powiedziałem wcześniej, właśnie o instrumentach, ale tutaj chciałbym powiedzieć o czymś takim, jak tak zwane pomieszczenia, w których wymagana jest dźwiękochłonność. I to są pomieszczenia typu studia jakieś radiowe, studia dźwiękowe, gdzie ten dźwięk jest bardzo, bardzo istotny. Każde wytłumienie jest bardzo ważne. A jeszcze ważniejsze to są miejsca, tak zwane pokoje bezpieczeństwa, czyli w służbach, w wojsku, w takich miejscach, gdzie jest bardzo ważna zachowanie bezpieczeństwa tego dźwiękowego. Właśnie armia bardzo często, o czym pewnie nie wiecie, armię świata, nie wiem, nasza krajowa to jest, w każdym bądź razie większość armii światowych wykorzystuje właśnie drewno księżycowe do właśnie wykładania, do wyposażania pomieszczeń właśnie tego typu, pomieszczeń bezpieczeństwa, które są właśnie odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji i tym podobnych rzeczy. Także tutaj mamy też dodatkowy jakby atut tego drewna księżycowego. Kolejną rzeczą, którą bym tutaj chciał poruszyć, jest to, że jak wiecie, samo drzewo, tak? Drzewem nazywam to, co rośnie, tak? A drewno to już jest to, co z niego pozyskujemy. Więc samo drzewo rosnąc, ono posiada tak zwaną strukturę wokół siebie, ono promieniuje. Czyli ma taką jakby, można by to było, żeby to przełożyć z polskiego na nasze, ma taką aurę. O, to można porównać do tych tematów ezoterycznych. Ma wokół siebie aurę, tak? Czyli to jest nic innego, aura to jest nic innego jak rodzaj promieniowania elektromagnetycznego o różnych częstotliwościach. To jest zależne od drewna, od drzewa samego, jakie to jest drzewo, co wpływa pozytywnie właśnie na organizm ludzki. Czyli my, przebywając w takich pomieszczeniach strykcie wyłożonych, czy tam wykonanych wręcz z drewna księżycowego, nie zapadamy na różne choroby, bo nasz organizm jakby, on się też w pewnym sensie dostosowuje do tych częstotliwości natury, czyli tego drewna wokół, co daje nam właśnie pozytywne aspekty tego, że no nie zapadamy na choroby, przede wszystkim na jakieś niże nerwowe i tym podobne. Teraz to się depresja nazywa, to jest złe słowo, bo to jest celowo wywołane jakby medialnie, tak, ta depresja, wszechobecna depresja, nie ma czegoś takiego depresja. Są po prostu, żeby to zrozumieć, to trzeba by było się zagłębić w pewne ale to nie o tym tutaj mowa. W każdym razie drewno jest tutaj jakby takim hamulcem i wspomaga ludzi właśnie z tymi niżami nerwowymi czy tym podobnymi zachowaniami. Tak więc jedziemy dalej. Drewno jest również ma świetne wartości ekranowe, czyli ekranowanie od promieniowania
promieniowania pól elektromagnetycznych, czyli takich pól, które są dla nas niezbyt korzystne w postaci choćby nawet telefonii komórkowej, tak, która w nadmiarze niestety nie jest tutaj dla nas, dla ludzi jakimś tam super świetnym wynalazkiem. I tutaj drewno księżycowe jak najbardziej ma zastosowanie do pozytywne, dzięki swoim pozytywnym parametrom ma zastosowanie właśnie też do celów takich jak ekranowanie, tak? Ekranowanie pomieszczeń, czyli jeżeli wykonamy takie pomieszczenie z drewna księżycowego, na pewno te wartości pól elektromagnetycznych docierających z zewnątrz, gdzieś tam z jakichś tam odległych nadajników i tym podobnych źródeł emitujących pola R jest dużo bardziej mniejsza, co można bardzo łatwo sprawdzić za pomocą nawet zwykłego telefonu, czy miernika pola, czy nawet telefonu. Wystarczy wejść do pomieszczenia wewnątrz z takim telefonem, zobaczyć jaka jest wartość pola na zewnątrz, a jaka jest wewnątrz, w pomieszczeniach, gdzie oczywiście w domach drewnianych, czy tam pomieszczeniach wyłożonych drewnem. Także tutaj również jest to plus dla drewna księżycowego. Wracając jeszcze do budownictwa, samego budownictwa, drewno księżycowe również ma świetne właściwości izolacyjne, czyli ten obłęd, który obserwujemy wokół w tej chwili w postaci stosowania tych wszystkich steropianów syntetycznych, jakichś tam materiałów, praktycznie drewno księżycowe za jednym ruchem jest w stanie to zniwelować, w ten sposób. Także stosując drewno, nie musimy tutaj stosować jakichś tam izolacji dodatkowych, izolacji w postaci steropianów i tym podobnych, szkodliwych dla nas, dla ludzi, dla środowiska. Później co z tym zrobić, tak? Tutaj przy drewnie nie ma tego problemu. Drewno jest całkowicie, rozkłada się i to jest całkowity taki obieg wtórny. To co właśnie nasi wariaci od globalistyki chcą, tak promują w ostatnim czasie, czyli ten obieg zamknięty, tak? I teraz tak, bo opowiedziałem już malutką część o drewnie księżycowym, ale to jest, uwierzcie mi, naprawdę podstawa, którą każdy z Was powinien, z którą powinien każdy z Was się zapoznać. Ale teraz ważną rzeczą jest, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak pozyskuje się takie drewno i dlaczego ja o tym właśnie teraz mówię. A to dlatego, odpowiedź jest bardzo prosta. Ponieważ styczeń, a styczeń mamy już za rogiem, jest właśnie miesiącem, w którym pozyskuję drewno księżycowe. Czyli kiedy pozyskujemy drewno księżycowe, możemy pozyskać tylko i wyłącznie w fazie ubywającej księżyca. Jak ten księżyc ubywa w styczniu. I wtedy to drewno ma właściwości drewna księżycowego. Czyli jeżeli to zrobimy w nieodpowiedniej fazie księżyca, to będzie to po prostu drewno, tak? Drewno podatne na różne tam czynniki inne, zewnętrzne i tym podobne rzeczy. A jeżeli zrobimy to w odpowiedniej fazie księżyca, to wtedy to drewno nabiera właśnie właściwości drewna księżycowego. Czyli ja to robię w styczniu, jest to w zimie,
tak? Nawet jeżeli nie mogę tego drewna przetransportować, bo jest, przyjmijmy, 5 metrów śniegu, bo czasami tak bywa. Akurat w tym roku jest no, wspaniale na razie, więc nie ma tutaj, nie mam śniegu, nie mam takiego problemu. To drewno ono sobie zostaje gdzieś tam do wiosny, kiedy można go spokojnie przetransportować. Najważniejszy jest moment pozyskania. A właśnie ten moment pozyskania no to jest bardzo krótki czas. Jeżeli, tak jak chcemy, dajmy na to, wybudować coś, dobudować coś, tak jak tutaj ja chcę sobie, nie wiem, coś zrobić, tak, wybudować dom, czy dobudować cokolwiek, to mam na to właśnie ten krótki czas w styczniu, czyli styczniowy czas, kiedy ten księżyc jest w fazie ubywającej. I dlatego ja tutaj mimo świąt, wszyscy święta, ale mimo świąt tutaj właśnie postarałem się nagrać ten właśnie odcinek, krótki odcinek o drewnie księżycowym, bo jeżeli kogoś to interesuje, żeby miał szansę pozyskania dla własnych potrzeb, nawet, nie wiem, można sobie zrobić coś, nawet figurkę, tak, jakąś tam, pozyskać to drewno właśnie w tym okresie w styczniu. No ktoś zapyta zaraz, jak to jest, że tam, nie wiem, odpowiednia faza, księżyc, co ma piernik do wiatraka, co ma księżyc do drewna, tak? A no jednak ma. I wiedzieli o tym nasi przodkowie. Tak więc już tak całkowicie na zakończenie, bo się znowuż roztrajkotałem. Jeżeli kogoś to interesuje, zgłębcie sobie temat, bardzo fajny temat o drewnie. Jeżeli ktoś buduje się, czy wykonuje coś, nawet nie wiem, jakieś rzeczy, które miałyby dłuższy czas służyć nam, w postaci, nie wiem, rzeźby, chociażby rzeźby, czy nawet półki, tak, czy czegoś, co jest na zewnątrz, co musi mieć zwiększoną odporność na czynniki atmosferyczne, warto się zainteresować właśnie czymś takim jak drewno księżycowe. Także to pokrótce. Tych walorów jest no bardzo dużo. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, w jaki sposób to się robi, że w jaki sposób ten księżyc oddziaływuje na to drewno, co się tworzy w tym drewnie, że ono jest takie, a nie inne, ma takie, a nie inne właściwości. Bo to myślę, że już jest chyba wiedza na tyle powszechna i dostępna, że można ją sobie spokojnie gdzieś tam wydobyć z internetu. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, jakiekolwiek uwagi, sugestie, proszę bardzo pod filmikiem. Czytam wszystkie komentarze, więc myślę, że jeśli będę tylko umiał, to odpowiem, ewentualnie może coś skorzystam na tym. A już teraz życzę Wam dużo miłego czasu świątecznego, tego grudniowego. Nie wiem, czy to świąteczny, czy poświąteczny, w każdym bądź razie grudniowego. Miłych urodzin słońca, serdeczności i zapraszam do następnych, do subskrypcji, do następnych moich tutaj tematów. Trzymajcie się, bye!